Witajcie na kanale Guitar Stories ponownie. Jesteśmy ponownie w Custom 34 w Gdańsku. Ponownie w silnej ekipie Łukasz Łukaszewski, Mikołaj Łukaszewski. Witam wszystkich serdecznie. I Piotr Łukaszewski, senior w tym wypadku. Robimy kolejną odsłonę programu, kolejną odsłonę sprzętu muzycznego. Z tej strony silna ekipa Łukaszewskich w Custom 34, a tych najważniejszych, których nie widać, Jaro, Kuba i Sebastian, musicie docenić ich ciężką pracę. I teraz tak, dzisiaj na tapetę idzie nowe urządzenie firmy IK Multimedia, nazywa się Tonex. Będziemy robić porównania prawdziwych wzmacniaczy Tiberius, czyli kultowej polskiej konstrukcji Hellstone, Tomka Wójkowskiego z Pruszcza Gdańskiego. Naprawdę bardzo dobry wzmacniacz. Wzmacniacz Sword. Jaki model? Atomic Space Tone. Mikołaj powie parę słów. Wzmacniacz typu konstrukcyjnie typu Fender Tweed. Na pokładzie mamy reverb sprężynowy i tremolo. Oczywiście musieliśmy wyłączyć, bo nie da się capture'ować z tymi efektami. I wzmacniacz mamy ustawiony tak na edge of breakup, czyli żeby się delikatnie łamał, ale w sumie był jeszcze czysty. Jako trzeci wzmacniacz wirtualny Dream od firmy Universal Audio. Specjalnie skorzystamy też z tej odsłony, żeby zobaczyć, jak urządzenie, które capture'uje, czyli uczy się innych wzmacniaczy, zareaguje na urządzenie, które już symuluje prawdziwy wzmacniacz z kolumną i z bardzo dobrze dobranymi mikrofonami do niego. I jako ostatni, taki trochę rodzynek na cieście, będzie wzmacniacz basowy Super Bassman, tak to się nazywa? Tak, Super Bassman Fendera. Jedna z bardziej znanych konstrukcji wzmacniaczy lampowych do gitary basowej. Zaczynamy. Na pierwszy ogień wzmacniacz Sword. Ustawiliśmy takie brzmienie łamiącego się klinu, czyli taki klin, ale który jak mocniej przyłożysz, a szczególnie z gitarą typu Gibson, czyli z humbuckerem, to on nabiera rumieńców i zaczyna być lekko przesterowany. Metodologię omówi Łukasz, najlepiej zorientowany w tych sprawach. Tor sygnału jest dość prosty. Pomaga nam w tym wszystkim urządzenie Tonex Capture, które jest naszym Ramboxem. Sprawia to, że przede wszystkim dzięki temu urządzeniu jesteśmy spokojni o to, że nie przesterowujemy sygnału na żadnym poziomie, a z drugiej strony mamy dopasowanie impedancyjne, to znaczy pomimo, że sygnał przechodzi przez komputer, wzmacniacz dostaje sygnał z taką impedancją, jaką lubi, tak? Czyli mamy to dopasowanie dla wzmacniacza, to jest tak, jakbyśmy podpięli bezpośrednio gitarę. To sygnał jest prosty, gitara wchodzi w Apollo, z Apollo wychodzimy właśnie do Ramboxa, z którego następnie posyłany jest sygnał do wzmacniacza. Dzięki czemu jesteśmy w stanie później porównać też bezpośrednio nasz model ze wzmacniaczem. Topologię mamy wytłumaczoną. Tak. Teraz tak, bo co jest ważne i też musimy o tym wspomnieć. My na potrzeby naszego testu, tutaj stoją główki tych wzmacniaczy, ale kolumny mamy tam za szybą. Wzmacniacz Sword, który poszedł na pierwszy ogień, ma swoją fabryczną kolumnę 1x12. Z głośnikiem typu Greenback. Otwarta z tyłu paczka. I dostawione do tej kolumny są dwa mikrofony. Jeden mikrofon to jest mikrofon 545 Shure, czyli stary dynamiczny mikrofon. Taki 545 to jest taki protoplasta, trochę SMA 57, przepraszam, późniejszego modelu. Jako drugi mikrofon przystawiony do tego wzmacniacza jest wstęgowy mikrofon Beyer Dynamic 160. I kombinacja tych mikrofonów, oba te mikrofony wchodzą na stół Niva i na nasze kanały. Z naszego preampu są miksowane, z naszych preampów są miksowane i wchodzą już z ustawioną proporcją, taką jak my uznaliśmy za stosowne i że będzie to dobre dla brzmienia, wchodzą jako źródło mono właśnie do Tonex Capture. Tak jest. To jest bardzo ważny parametr i rzeczywiście o tym też powinniśmy wspomnieć.
Kolejne capture'y będziemy omawiać na bieżąco, bo są inne mikrofony i inaczej to trochę tam rozwiązujemy. Co my musimy teraz zrobić? To nie trwa krótko. Taki pierwszy capture, który puściliśmy, to trwało około 2 godzin. Oczywiście w takiej wersji jakości najlepszej, a chcemy pokazać maksimum możliwości tego urządzenia bez bajerowania. To jest bardzo ważne, muszę o tym powiedzieć, czyli nie stosujemy żadnej kompresji własnej, żadnej ekwalizacji własnej. Nie robimy nic, czego wy potem nie zrobicie sami w domu, jeżeli będziecie mieli taką potrzebę. Mamy wzmacniacze z różnych światów i wydaje nam się, że zrobimy bardzo obiektywny nie tyle test, co pokazanie możliwości urządzenia Tonex i kompatybilnego z nim Tonex Capture. Ruszamy z całą zabawą. Profilowanie mamy za sobą. Pora na jakby dostrojenie gainu modelu do gainu wzmacniacza. To jest coś, jakby ostatni krok, który robimy ręcznie. Zarówno teraz, jak i wcześniej przed profilowaniem możemy do wyboru mieć albo żywego gitarzystę, albo jednego z wbudowanych riffów. Mikołaj będzie grał, my będziemy słuchać i będziemy dostrajać gain wewnątrz software'u. To ustawienie już jest później zapisane w profil, więc robi się to tylko raz i jest gotowe. Jeszcze tylko powiem, że gram na pięknym Goldtopie Łukasza, Marfilabie 57 z pick-upem Jakubiszyna przy mostku. Jeszcze trochę. Jest dobrze, jest bardzo podobnie. Dziękujemy. Dobra. Następny etap jest mało romantyczny, to znaczy dobieranie skinów i opisywanie profilu. Okej, to jest jakiś tweedową obudowę poprosimy. Tylko tutaj mają jako combo, ale to może być. Może być. Wzmacniacz dodajemy do ulubionych gwiazdeczką, dzięki czemu później mamy przefiltrowane profile, które łatwiej jest znaleźć. Wzmacniacz będziemy oczywiście dorzucać też na wersję fizyczną urządzenia, żeby zrobić pełne porównanie. W związku z tym, że mamy niepodłączonego w tej chwili Tonexa, oczywiście w wersji urządzonka, jedziemy dalej z capturami. Następny capture to będzie capture. Następnie robimy Swarta z klonem. Okej. Robimy wzmacniacz, bo ważne jest to, że to urządzenie może uczyć się wzmacniacza z kolumną poprzez mikrofony. Może się uczyć też wzmacniacza samego, bez kolumny. I na jakimś etapie dodajemy potem kolumnę z tych gotowych albo z naszych capture'ów kolumny. Bądź możemy też zastosować jakby combo, czyli hybrydę i możemy przed wzmacniacz dać od razu efekt gitarowy, który będzie integralną częścią tej barwy. Jeżeli na przykład chcielibyśmy zrobić sobie barwę z klonem, to możemy zrobić od razu capture tego wzmacniacza w tym ustawieniu plus klon Centaur jako drive przed wzmacniaczem. I to jest dość ważna wiadomość, bo urządzenie może naśladować w cudzysłowie tylko jedną rzecz w jednym czasie. Czyli nie może być osobno capture'u klona i capture'u wzmacniacza i odpalać je wspólnie, tylko możemy zrobić je wspólnie i używać jako jednego presetu, bądź presetu tylko klona, bądź tylko wzmacniacza. Klon, którego użyjemy, to będzie Centavo od Warm Audio. Bardzo fajna replika, bardzo dobrze to brzmi. Już trochę to ogrywaliśmy i rzeczywiście bardzo dobrze pełni funkcję klona Centaura. Zaczynamy kolejny profil, więc odpalamy od nowa całą procedurę. Wchodzimy w tryb modeler.
do gitary. Tym razem wybieramy Complex Rig jako wszystko w jednym. To jest nasz setup, czyli Universal Audio jako urządzenie i wejściowe, i wyjściowe. Tak jak wspomnieliśmy, sumę mikrofonów robimy na stole, więc de facto wchodzimy jednym mikrofonem z punktu widzenia Tonexa. No okej, czyli ustawiamy poziomy. Dobra, to ja włączę teraz Centawo. Możesz trochę zmienić dźwięk. Dobra, dodam Na trochę gainu i mniej ściszę autu, go troszeczkę, tak? I ciemniej. I ciemniej, dobra. Dobra, pokaż. I co teraz? Next. Jesteśmy gotowi. Tak jest, rozpoczynamy zbieranie dźwięków. I tu się zaczyna zabawa, bo on najpierw zrobi... U ciebie. On najpierw puści parę swoich sygnałów, nagra je sobie. Tak. Też zaraz Potem- wirtualny gitarzysta Potem zagra parę odpali właśnie riffów. wirtualnego gitarzystę, który przejedzie różne style muzyczne. Możecie to trochę usłyszeć. Ja Parę będę tego riffów pilnował. zagra. Czyli de facto już Mikołaj ma wolne w tym czasie. I on przez te kolejne parę minut będzie nagrywał poprzez wirtualnego gitarzystę, który będzie grał różnymi barwami. Riffy rockowe, riffy powiedzmy czysto grające, o właśnie, fragmenty Solówkowe. sola. Będzie sobie nagrywał różne wersje brzmienia i analizował je. I to jest dość prosty moment w tej naszej zabawie, bo no po prostu można posłuchać fajnie grających gitarzystów, jednocześnie urządzenie nagrywa nasz wzmacniacz do pełnej analizy. Potem zaczyna się proces, który trwa niestety trochę dłużej, w naszym wypadku nawet do 2 godzin, gdzie on odpala już neurotyczne modelingi, o tym opowie Łukasz. Jakby jest to obecnie jedna z fraz kluczowych we współczesnym programowaniu i całej branży IT software'owej, czyli mamy uczenie maszynowe. Na podstawie tego nagrania, które tworzy sobie teraz Tonex, później przez godzinkę z hakiem, ponieważ wybieramy ten najdokładniejszy algorytm trenowania, Tonex będzie tworzył właśnie taki model maszynowy naszego urządzenia, tak? Dzięki czemu to jest ten krok, który ma zapewnić nam autentyczność i jakby jak najwierniejsze odwzorowanie naszej barwy i tego, jak zachowuje się nasze urządzenie wejściowe. Jedziemy dalej. Tutaj przez ostatnie wiele godzin słuchaliśmy tylko trzasków, pików, różnych generatorów i tak dalej. Wyglądało to dość i słychać było dość zabawne dźwięki. No ale tak ten system robi profile i tak ten system działa. Teraz przechodzimy do kolejnego wzmacniacza. Mamy, tylko przypomnę dla małej organizacji jakby czasu i przestrzeni, że zrobiliśmy już wzmacniacz Sword Atomic Space Tone. Zrobiliśmy w wersji łamiącego się czystego na crunch. Zrobiliśmy ten sam wzmacniacz z klonem Centawo od firmy Worm, czyli repliką klona Centaura. W międzyczasie poszedł na ruszt Bassman, Super Bassman od Fendera, wzmacniacz do basu i robiliśmy profil basowy. Podłączony był do
Super Basement podłączony był do kolumny Aguilar 4x12, GS 412, taka super lodówa basowa. Z mikrofonem FET47 Neumanna. Tak jest. Także ten system tak wyglądał. Teraz jesteśmy na coś chyba, na co ja najbardziej czekałem, czyli wzmacniacz, kultowy wzmacniacz, naprawdę kultowy, to jest święty graal, jeżeli chodzi o dziedzinę high-gainową, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, tak uważam, to jest moje zdanie, czyli wzmacniacz w naszej odsłonie nazywa się Tiberius, ale tak naprawdę to jest Hellstone model Prodigy, czwarta legendarna sztuka tego wzmacniacza. W takiej odsłonie Tiberius najbardziej dla mnie interesującej, chyba najbardziej dopieszczonej. Przepraszam wszystkich pozostałych trzech obecnych użytkowników tego wzmacniacza. Ten uważam za najlepszy. Tą sztukę uważam za najlepszą. I teraz tak, jesteśmy już po 2 godzinach śmiesznych dźwięków i profilowania. Przechodzimy do końcówki, czyli tak zwanego testu porównawczego. Ja tylko powiem, że robiliśmy profil drugiego kanału wzmacniacza Hellstone Prodigy, czyli kanału identyfikowanego jako podkładowy. Podkładowy, ale mocno przesterowany, czyli taki powiedzmy do riffów raczej ciężkometalowych. I teraz lecimy porównanie tego, co zrobił Tonex z tym, co pokazuje prawdziwy wzmacniacz. Bardzo proszę. Ze wzmacniacza. Jeszcze raz. Okej. I teraz tak, ponieważ mamy już zrobiony profil drugiego kanału Hellstone'a, teraz Łukasz opisuje nazwę wzmacniacza, kanał wzmacniacza, jaka kolumna była do tego przystawiona. Ja tylko przypominam, że Hellstone gra na kolumnie Bognera 4x12. To jest stara kolumna Bognera z końcówki lat 90. Prosta, niełamana, na głośnikach Vintage 30. Moim zdaniem doskonała kolumna gitarowa. No niestety jedyna ułomność to wielka i ciężka. Ok, opisujemy teraz profil, jaka kolumna, jaki wzmacniacz. Robimy jego nazwę i za chwilę, ok. I to, co Łukasz fajnego mówił, żeby od razu zrobić tego, że zaznaczyć, że to jest nasz preferowany tak, profil, żeby go potem łatwo można było znaleźć. Ok, mamy to. I teraz szybko powiem, co będziemy robić jako ostatni profil. Zostajemy przy wzmacniaczu Hellstone Prodigy w odsłonie Tiberius. Tor Audio, szybciutko mówię jeszcze raz, mamy przystawione 2 mikrofony. Mamy mikrofon Shure 545, mikrofon z końcówki lat 70. Mamy mikrofon wstęgowy Royer 121. Mamy kolumnę Bognera 4x12, starą kolumnę. Wzmacniacz Hellstone Prodigy, tym razem kanał trzeci, solowy, leadowy. Absolutnie genialny sound tego typu. Jeżeli chodzi o, to mała dygresja i trochę zboczę z tematu, ale muszę to powiedzieć, jeżeli chodzi o sound, gumowy sound leadowy, z taką wyraźną, ładną, ale nie przegiętą górą, to ten wzmacniacz robi to chyba najlepiej. Ja nie słyszałem lepiej grającego wzmacniacza w tej dziedzinie. I teraz poprosimy tak. Pierwsze, co trzeba zrobić, to musimy zmienić kanał wzmacniaczu, więc na razie tego nie pokazujemy. A zrobione. Jestem. Kanał we wzmacniaczu zmieniony. Przeze mnie. Kanał wzmacniaczu zmieniony. Jesteśmy na kanale trzecim, kanale tak zwanym lead, umownie. I posłuchajmy wyjściowo brzmienia wzmacniacza, ale najpierw zrobimy input level samego capture'owania, czyli samego wysterowania naszego urządzenia. Bardzo proszę. Jest ok. Teraz posłuchamy wzmacniacza.
Okej. Świetnie, świetnie. Jedyne co pozostaje zrobić, to po prostu spokojnie zrobić profil, capture. My zostawiamy Was na chwilę, bo to potrwa ponad godzinkę. Zaczynamy. Zaczynamy. Teraz tak, co robimy? Mamy ten etap, że tak powiem, wirtualnego gitarzysty za sobą. Sound gruby, bardzo taki tupiący w dole. Jako solowa barwa bardzo dobra. Pewnie na etapie gdzieś miksu do płyty ten dół bym skorygował, ale tak czy inaczej zostawiliśmy to tak, jak w barwie wzmacniacza jest. Bo znowu w solówkach ten niski środek bardzo dobrze uplastyczniał całą grę na gitarze. Co robimy dalej? Nagraliśmy próbkę. Teraz na podstawie tej próbki ponownie Tonex będzie szkolił swój model. Ponownie wybieramy opcję tą zaawansowaną, ponieważ jest ona rekomendowana dla high gainów i dla fuzów oraz po prostu jest najprecyzyjniejsza. I co? Wciskamy start. Tonex zaczyna tworzyć swój model neuronowy. Trwa to chwilę. Czyli ponad godzinę. Tak jest. Mówmy tutaj jak jest. Więc wracamy po przerwie. Godzinę. I co się działo w międzyczasie? W międzyczasie podłączyliśmy Tonex pedał już do komputera. System wykrył, że firmware naszego urządzenia jest już nieaktualny. Zrobił aktualizację do najnowszego, co zresztą możecie widzieć w tej chwili na ekranie. Zielony ptaszek i jest firmware zaktualizowany. I teraz Łukasz przerzuci barwy, nad którymi pracowaliśmy przez te długie godziny, już konkretnie do urządzenia. Czyli rozumiem, że fizycznie wszystkie barwy, które mamy już na komputerze, są też w urządzeniu. Tak jest. Tak. Mamy ostatni z profilowanych wzmacniaczy. Przypominam, że to jest Hellstone Prodigy na kanale 3 leadowym, z Polska zwanym solówkowym. Ton doskonały absolutnie. Teraz dokonamy ostatniego elementu modelowania, czyli porównania gainów wyjściowych z prawdziwego wzmacniacza i tego już po modelingu. Bardzo proszę. Może trochę ścisz z AUXa z samego pieca, bo też jest głośny. Ciutkę. Ok. Podobnie jest, nie? Jest ok. No i teraz Łukasz powie, co robi na koniec. Standardowo opisujemy barwę, weźmiemy metalowy wzmacniacz, mam metalowy ton. Opisujemy barwę, przerzucamy wszystkie presety na urządzenie fizyczne i to będzie na tyle. To, co powiedział Łukasz. Za chwilę Łukasz zapisze ten ostatni profil na software'ze, czyli na samym oprogramowaniu Tonex Capture.
po czym przerzucimy je fizycznie do urządzenia Tonex Pedał i na tym, że tak powiem, tą część zakończymy. A co będziemy robić w kolejnej, opowie Mikołaj. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. W następnym odcinku porównamy wszystkie 3 źródła. Pokażemy, jaka jest różnica. Pozdrawiamy ekipa Łukaszewskich. I Guitar Stories.